Cześć, dzisiaj skarbonka, czyli coś, co chodziło za mną od bardzo dawna, ale nie mogłam trafić na fajną bazę, aż do tej pory. Zapraszam do oglądania. Skarbonkę rozkładam na dwie części i szlifuję papierem ściernym. Sklejkowe plecki z jednej strony maluję na biało farbą akrylową. Kiedy farba jest już sucha, przyklejam do sklejki serwetkę. Serwetkę rozwarstwiam, sklejkę smaruję klejem do decoupage, układam na nim serwetkę, dociskam przez folijkę i kolejny raz smaruję od góry klejem. No i tutaj spostrzegłam, że zapomniałam postrzępić górny brzeg serwetki. No i stwierdziłam, że zrobię to delikatnie, na mokro, na przyklejonej serwetce. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. A dzięki temu zabiegowi będzie mi łatwiej domalować tło, no i wtopić serwetkę. Po wyschnięciu kleju serwetkę wystającą poza boki sklejki usuwam papierem ściernym i zabezpieczam pracę lakierem. Do pomalowania ramki wybrałam dwa odcienie zielonej bejcy, bejcę popielatą i bejcę białą. Stworzę sobie z tego 4 odcienie zieleni i takimi bejcami pomaluję ramkę od najciemniejszego na dole do najjaśniejszego koloru na górze. Ramka sobie schnie, a ja domalowuję tło do sklejkowych plecków.
ramka w tej chwili wygląda tak. Zdecydowałam się jeszcze pobielić ją delikatnie na górze, aby wzmocnić efekt przejścia kolorów. Po wyschnięciu farby zabezpieczam ramkę lakierem matowym. Skarbonkę zdobił będzie cytat, pod którym podpisuję się rękami i nogami. Przetransferuję go przy użyciu lakieru. Na pewno wszyscy wiedzą, ale przypomnę, transfer przenosi grafikę zawsze w odbiciu lustrzanym, więc tutaj trzeba się pilnować. Po wyrwaniu napisu z kartki smyruję sobie lakierem przedmiot w miejscu, w którym przewidziałam transfer. Następnie smyruję lakierem kartkę po tej zadrukowanej stronie. Później kolejny raz smyruję lakierem przedmiot. Przykładam kartkę do polakierowanego miejsca i zostawiam do wyschnięcia. Karteczkę dociskam sobie jeszcze przez folię do dokumentów, aby usunąć całe powietrze z przestrzeni między papierem a pracą. Po wyschnięciu lakieru spryskuję pracę wodą i staram się zrolować cały papier. Robię to tak długo, aż pod palcami nie będę już czuła papieru, a napis będzie doskonale widoczny. I należy to robić z wyczuciem, aby nie uszkodzić napisu. Ja oczywiście uszkodziłam, ale to nic, domaluję brakującą literkę i będzie ok. Literka nie wyszła idealnie, dlatego stosuję odwracacz uwagi, czyli chlapanko. Następnie po wyschnięciu farby kolejny raz zabezpieczam pracę lakierem. Na górze ramki nad wlotem na pieniążki dokręcam prześliczny metalowy uchwycik. Nie mogłam się powstrzymać i zdecydowałam się dołożyć jeszcze troszeczkę złotej pasty woskowej. Ostatni etap to zamontowanie plecków w ramce i praca gotowa. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.